Cześć wszystkim! Witam mój cały gang. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o doniesieniach od Phila Koniecznego, popularnego polskiego influencera krypto, który ujawnia kluczowe powody, dla których aż 90% inwestorów traci na rynku kryptowalut. Phil Konieczny wskazuje, że brak zrozumienia ryzyka jest głównym powodem strat większości inwestorów. Często inwestorzy skupiają się jedynie na potencjalnych zyskach, zaniedbując analizę ryczkolokacji ryzyka. To prowadzi do podejmowania nieprzemyślanych decyzji, inwestowania w chwilowych euforiach związanych z rynkiem. Konieczny ostrzega także przed efektem Boga u traderów, którzy po kilku sukcesach podejmują zbyt ryzykowne decyzje. Gdy zaczynają myśleć, że nie mogą przegrać, najczęściej tracą wszystko w jednej transakcji. Przykładem są inwestorzy, którzy nie sprzedają na czas, licząc na kolejne wzrosty. Często kończy się to gwałtownym spadkiem i utratą kapitału. Inwestorzy często kierują się emocjami, co również skutkuje stratami. Konieczny podkreśla, że emocjonalne podejście prowadzi do impulsywnych decyzji, takich jak paniczna sprzedaż w momentach spadków lub kupowanie w szczytowych cenach, gdy inwestorzy czują się pod presją. Inwestorzy często nie mają odpowiedniej edukacji finansowej, co obniża ich zdolność do oceny ryzyka. Konieczny zwraca uwagę, że wielu nowych inwestorów wchodzi na rynek kryptowalut bez odpowiednich informacji, co prowadzi do niewłaściwego oceniania sytuacji i podejmowania błędnych decyzji. Konieczny podkreśla znaczenie zrozumienia cykli rynkowych. Wiele osób nie bierze pod uwagę, że rynek kryptowalut jest cykliczny, a inwestycje można traktować jako długoterminowy proces. Presja na szybkie zyski sprawia, że inwestorzy często sprzedają w nieodpowiednich momentach. Podsumowując, Phil Konieczny podkreśla, że kluczowymi elementami, które należy zrozumieć, są ryzyko, emocje, edukacja i cykle rynkowe. Tylko poprzez odpowiednie podejście do inwestycji i zrozumienie tych aspektów można uniknąć strat, które dotykają 90% inwestorów na rynku kryptowalut. Dzięki za oglądanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu w kryptowaluty, obserwuj nasz kanał i zostaw komentarz poniżej. Pamiętajcie, że wszystkie te informacje pochodzą z wywiadu z Philem Koniecznym na kanale Instytutu Kryptografii. Rafał Zaorski, znany polski inwestor i spekulant, ogłosił, że poniósł ogromne straty w wysokości 53 miliony złotych na giełdzie, co zmusiło go do chwilowego odstąpienia od inwestowania. W oświadczeniu opublikowanym na platformie X, dawniej Twitter, Zaorski przyznał, że jego ostatnie decyzje były błędne, a kulminacją strat była nieudana próba przewidzenia skutków wojny celnej pomiędzy USA a Chinami. Dodatkowo, w swoich wpisach podkreślił, że niektóre jego działania mogą być postrzegane jako hazard. W związku z tym zaistniałym kryzysem, Zaorski planuje na pewien czas wstrzymać się od giełdowych transakcji, by przemyśleć swoją strategię inwestycyjną oraz podejście do ryzyka. Samodzielnie zdefiniował swoje podejście jako agresywne i pełne wyzwań, co doprowadziło go do punktu, w którym musi na nowo zdefiniować swoje cele i metody działania. Ale Rafał Zaorski znów robi to, co potrafi najlepiej, zamienia porażki w spektakl. Tym razem nie handluje akcjami, tylko swoim ostatnim meblem. I nie byle jakim. Wiecie, ile jest wart ten fotel? 53 tysiące złotych. Ale czy to prawdziwe bankructwo, czy genialny ruch? Zostaw w komentarzu swoją teorię, Zaorski troluje. Czy faktycznie stracił wszystko? Fotel Capellini Prast Geometrica to niezwykły mebel. To projekt Alessandra Membiniego z lat 70. inspirowany malarstwem pointylistycznym. A wersja Zaorskiego, ochrzczona Trump Merging Call, bo jak sam mówi, to nie fotel, to kawał historii internetu, imprez i pierdnięć. Podoba wam się taki design? Wolicie klasykę, czy taki psychodeliczny vibe? Dajcie znać. Zaorski stracił 53 miliony złotych. Nie przez jeden błąd, przez serię niekonsekwencji i wojnę USA-Chiny. Gram ostro. To może wyglądać jak hazard. A wy? Gralibyście tak wysoką stawką? Czy wolicie bezpieczne inwestycje? Co tak naprawdę myślicie? Czy Rafał naprawdę jest bankrutem? Czy to tylko jedna z jego ról? Aukcja startowała od 2 zł, a teraz sięga 36 tysięcy. Zaorski podkręca atmosferę. Plotki o moim bankructwie. Aktywnie je podgrzewam. Ktoś z was licytuje? Jeśli tak, to napiszcie, ile jesteście w stanie zapłacić za kawał historii. Czy to koniec kariery Zaorskiego, czy początek nowej legendy? Sami musicie ocenić. Bądźcie czujni, bo 1 maja pokażemy wam finał tej szalonej aukcji. A teraz czas na uczciwą pracę. Albo nie. Rafał dostarcza nam wielu emocjonujących zagrań, a jego osobowość jest godna podziwu. To tyle o Rafaeli i przechodzimy do horoskopów na BTC XRP.
Bitcoin BTC po gwałtownym krachu pod koniec stycznia 2025 roku, który zepchnął go w okolice 74 tysięcy dolarów amerykańskich, odrobił część strat i obecnie, 21 kwietnia 2025 roku, utrzymuje się na poziomie 86 7494 dolarów amerykańskich, odnotowując niewielki spadek o 0,55% w ciągu ostatnich 24 godzin, ale wzrost o 6,21% w skali tygodnia i 2,18% w skali miesiąca. Analizy MyKibul Crypto i Titan of Crypto wskazują, że Bitcoin po raz pierwszy od września 2024 roku uformował na wykresie tzw. Złoty Krzyż. Historycznie ta formacja często poprzedzała silne wzrosty, np. w 2019 roku, po jej pojawieniu się BTC, wzrósł z około 5 tysięcy dolarów amerykańskich do 13 tysięcy dolarów amerykańskich. Jednak w marcu 2020 roku Złoty Krzyż okazał się fałszywym sygnałem. Dane z Glassnode pokazują rekordową akumulację BTC przez tzw. wieloryby. Wieloryby to podmioty posiadające ponad 10 tysięcy BTC. Obecnie absorbują one aż 300% dziennej emisji nowych bitcoinów. Dodatkowo, w ostatnim tygodniu z giełd wycofano ponad 15 tysięcy BTC, co sugeruje, że duzi inwestorzy przygotowują się na potencjalny wzrost. Choć obecne wskaźniki techniczne i zachowanie dużych graczy wskazują na możliwość kolejnego rajdu, historia pokazuje, że podobne sygnały bywały zwodnicze, np. w 2018 roku Złoty Krzyż pojawił się przed przedłużającą się Bessą. Obecna stabilizacja ceny BTC w połączeniu z formacją Złotego Krzyża, rekordową akumulacją przez wieloryby i odpływem tokenów z giełd tworzy silne przesłanki do wzrostów w nadchodzących tygodniach. Jednak inwestorzy powinni zachować ostrożność, monitorując kluczowe poziomy wsparcia, np. 80 tysięcy dolarów. Na koniec omówimy artykuł. W artykule opisano potencjalny wzrost wartości kryptowaluty XRP do 50 dolarów, co wcześniej wydawało się mało prawdopodobne. Kluczowym momentem, który wpłynął na tę prognozę, było przejęcie przez Ripple Hayden Road, które jest jedną z najbardziej wpływowych instytucji brokerskich na świecie. To wydarzenie wzmacnia pozycję Ripple w systemie finansowym i podnosi oczekiwania co do wartości XRP. Dodatkowo, artykuł porusza kwestie związane z postrzeganiem rynku kryptowalut oraz reakcjami społeczności XRP, które są mieszane. Niektórzy inwestorzy mają nadzieję na szybkie rozstrzyganie obecnych polemik prawnych, podczas gdy inni wyrażają frustrację z powodu pozornej powolności procesu. Wśród najważniejszych wniosków można wskazać, że przejęcie rozegrane przez Ripple może stanowić istotny impuls do wzrostu wartości XRP. W ciągu ostatnich kilku miesięcy zmiany w regulacjach oraz wiadomości dotyczące spraw prawnych związanych z Ripple mogą dodatkowo wspierać pozytywne nastawienie wobec tej kryptowaluty. W kontekście prognoz dotyczących XRP, wyższe ceny nie są już postrzegane jako utopijne. Wiele wskazuje, że wzrost wartości tej kryptowaluty na rynku może być realny, głównie dzięki rozwoju samego projektu oraz jego adaptacji w mainstreamowym systemie finansowym. Rozwój sytuacji na rynku XRP zasługuje na szczególną uwagę, a wydarzenia takie jak przejęcia i regulacje prawne mogą mieć znaczący wpływ na jego przyszłość i stabilność cenową. Na koniec dziękuję za oglądanie, subskrypcje i łapy w górę. Do następnego!